Nazywam się Maciej Lelusz, jest to 36. odcinek Evolution Castu. Pozwólcie, że podziękuję naszemu partnerowi, firmie Veeam, którego darmowe narzędzie Veeam AWS Backup and Recovery w łatwy sposób chroni dane w Amazon EC2, RDS-ie oraz w waszym VPC. Na dole znajdziecie w opisie naszego odcinka link, który pozwoli wam na dostęp do darmowej licencji, która umożliwi ochronę 10 instancji. Tymczasem zapraszam was na nowy odcinek, w którym będziemy rozmawiać o Microsoft 365. W ogóle jak to było, że ta grupa powstała M365 w Krakowie? Bo ja pamiętam, że byłem na jednym z pierwszych spotkań, ale to jak to się stało, żebyście to zaczęli? Skąd to się wzięło? Wiesz co, generalnie grupa działała już tak jakby na poziomie centralnym, krajowym, tak to bym nazwał. Tam Michał Słowikowski z Microsoftu, Kamil Bączyk, oni otworzyli tę grupę w Warszawie. To było przed COVID-em, więc to były też trochę inne czasy. Ja wchodziłem w ogóle wtedy w tematykę chmury jako całej. Były różne chmury do wyboru i ja zdecydowałem się na Microsoft 365 z tego powodu, że były bliższe, powiedzmy, mojemu wcześniejszemu doświadczeniu. Zawsze pracowałem w tym end-user computing, rozwiązania Citrixowe, gdzie też prowadziłem tę grupę Citrixową. No i padłem na taki pomysł. Kontaktowałem się z nimi, spytałem się, czy nie można by zrobić po prostu spotkania w Krakowie. No oni wobec tego uznali, że kurczę, no fajnie by było, żeby takie grupy lokalne powstawały w poszczególnych jakichś tam większych częściach Polski, typu wiesz, południe, zachód, wschód, północ, Warszawa wiadomo, że zawsze jest centrum, ale nie każdy ma zawsze czas wyjechać na cały dzień do Warszawy. Więc tak właśnie razem z Kamilem, z Michałem postanowiliśmy, że trzeba tutaj zorganizować pierwsze spotkanie grupy w Krakowie. Takie też się nam udało dzięki pomocy paru zaprzyjaźnionych osób. No i standardowo, no to są spotkania typu community, mówimy stricte o tematach związanych z Microsoft 365. Próbujemy się dzielić wiedzą. Wiesz, bo tak może zanim przejdziemy dalej, bo w ogóle witam was serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. 36. odcinek InLeocastu. Oj, za każdym razem to będzie InLeocast w moim sercu, nie? Evolacast tym razem. Słuchajcie, dzisiaj z nami Paweł Serwan, lider właśnie grupy Office 365 w Krakowie i Akalicach. Microsoft 365, także zmienił właśnie najczęstszy problem, już nie więcej Office 365. Za chwilę powiem jeszcze Azure, wiesz co, jeszcze Paweł za chwilę powiem Azure AD, nie? Żeby już w ogóle wprowadzić tę rozmowę na inny level, nie ignorancji, nie? Ale spokojnie. Do czego zmierzam? Ja nazywam się Maciej Lelusz, to już tak jak wspomniałem, już kilka razy się spotkaliśmy dotychczas. My z Pawłem znamy się od wielu, wielu lat. W ogóle poznaliśmy się właśnie przy tej grupie Citrixowej jeszcze pierwotnie. Tak. A w zasadzie to poznaliśmy się w dość śmieszny sposób, bo pracowaliśmy w dwóch firmach, które były przeciwko siebie i myśmy się dowiedzieli po tym, jak się zwolniliśmy z tych firm, że pracowaliśmy w tym miejscu. Było dość zabawne. W tak zwanym Kredyt Parku Zabierzów. Pozdrowienia dla krakowskich słuchaczy. Wszyscy wiedzą, że wzięli tam kredyt hipoteczny, a później już zmienili pracę. Zatem no myśmy się tam też poznali. No i co tu dużo gadać. Paweł tworzy tą grupę od lat. Ona pewnie się będzie coraz bardziej reaktywować w kolejnych miesiącach, więc zapraszamy, żebyście weszli na stronę. Linki znajdziecie pod nagraniem. A tymczasem dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o czymś zbieżnym z tym tematem, to znaczy czym jest M365 de facto, nie? Czym to będzie w twoim zrozumieniu, bo Microsoft 365 trochę się zmienił przez te ostatnie lata, w szczególności COVID. I to już nie jest ten sam produkt, że mamy tylko, nie wiem, Teamsy albo chciałem Skype'a powiedzieć, ale ugryzłem się w ostatnim momencie w język, bo myślałem, że za to już mnie zabijesz za Skype'a, nie? Także... Nie, oczywiście tu nie ma problemu, natomiast takie właśnie jak mówisz, Maciek, te nazwy ewoluują i to jest chyba jeden z największych problemów zarówno dla nas, specjalistów IT, którzy profesjonalnie zajmują się tymi tematami, jak i jest też problemem dla naszych klientów, albo też wiesz, ludzi, którzy pracują z nami w organizacji, powiedzmy po tej stronie bardziej biznesowej. Zmiany nazw, ja uważam, nie pomagają czasami właśnie w takiej rozszerzaniu wiedzy na temat danych technologii albo usług. I tak jak właśnie powiedziałeś, Office 365, Microsoft 365, a może niektórzy pamiętają jeszcze BIPOS, który zaczynał się tam gdzieś w ogóle w latach 2012-2013. To były pierwsze usługi chmurowe od Microsoftu, gdzie właśnie można było sobie postawić hostowaną u nich w chmurze. Powiedzmy, że to był pierwszy zalążek takiej chmury właśnie Microsoft 365 po stronie Microsoftu 2011-2012.
i wtedy to był tylko Exchange, prawda, więc to był Exchange, to były początki OneDrive'u, nawet nie wiem, czy to się już wtedy tak nazywało, przyznam się szczerze, bo dla mnie to już jest prehistoria. Natomiast po kolei właśnie był BPOS, później zaczęło się usługi Office 365, tak jak mówisz, była taka wersja, czy też była to bardziej platforma do współpracy, czyli collaboration platform, jak to ładnie mówimy po polsku w IT, prawda? Polskie słowo znaleźliśmy. Dokładnie tak. Oglądałem ostatnio 1620 na Netflixie i tam też gość używał słowa collaboration i urzekło mnie to, nie? To tak a propos wieku, z którego to się wzięło. No cóż, stare słowa wracają, nie? Dobrze, że ten, te wahadło wraca. Tak, ja twierdzę, że język angielski wszedł tak naturalnie niestety do naszego codziennego życia i tak jak wiesz, w XIX wieku próbowano język polski wyrugować w zaborach, teraz wystarczyło po prostu zatrudnić ludzi w zagranicznych korporacjach i czasami mamy większy problem z taką codzienną rozmową w naszym rodzinnym języku niż w języku angielskim. Ale wracając do naszego tematu, Office 365 to była właśnie platforma, która głównie skupiała znowu te usługi pozwalające na współpracę, wymianę danych, czyli Exchange, Skype, który właśnie wtedy jeszcze był Skype'em, no i SharePoint Online. Natomiast znowu ewolucja tych usług, tak jak u każdego dostawcy, doprowadziła do rozszerzenia tego całego portfolio usług i w tym momencie już od jakiegoś czasu nie mówimy już powiedzmy o Office 365, tylko mówimy o Microsoft 365, prawda, jako takiej chmurze Microsoftu, która jest właśnie skupiona głównie na tym end-user computing, aczkolwiek są tam też bardziej zaawansowane usługi. Także też w momencie, gdy często rozmawiamy z naszymi, czy to klientami, czy kolegami, zawsze jednak ja staram się edukować i mówić, że słuchajcie, no to nie jest tylko Exchange, to nie jest tylko SharePoint, to nie jest Teams, to nie jest to, co większość z nas używa, powiedzmy w takiej naszej codziennej pracy. Są to również bardziej zaawansowane narzędzia, którymi teraz mogą posługiwać się administratorzy systemów. I tak naprawdę... A co ty jakbyś tak dodał, wiesz, bo każdy mniej więcej kojarzy Office'a, każdy kojarzy pocztę, nie, Outlooka, Teamsy, jak to mówię, też używając staropolskiego słowa obviously, nie, Teamsy też się kojarzy, choćby przez tą pracę, naukę zdalną, tudzież brak nauki zdalnej, ale zdalną u dzieci. No ale jakie są jeszcze narzędzia w tym pakiecie M365? Tak, właśnie też znowu sięgając trochę tak historycznie, czyli do takiej przeszłości, tak jak powiedziałeś, wcześniej był pakiet Office 365, czyli to, co powiedziałeś, dokładnie wszystkie te platformy służące do współpracy, a obok tego wyrosła taka dosyć duża grupa narzędzi, które na początku Microsoft ładnie nazywał Enterprise Mobility and Security. To był tak zwany pakiet IMS. Piękna nazwa, powiem Ci, wpada w ucho. Bardzo ładnie. No wszystko, co jest Enterprise, się dobrze sprzedaje po pewnym czasie, a jak dodamy do tego jeszcze Mobility, czyli zwłaszcza w czasach covidowych i post-covidowych. Security później. I Security, dokładnie. I jeszcze AI teraz przecież, nie? Do tego and AI powinno być. Do AI to dojdziemy jeszcze właśnie, natomiast to był ten pakiet IMS i on teraz razem, pakiet IMS plus Office plus jeszcze licencja na Windowsa 10, to ładnie się połączyło w taki pakiet Microsoft 365. No i właśnie w ramach tego IMS-u, czyli tego nowego Microsoft 365, mamy tam, ja powiedziałbym, takie 4 główne usługi, czy też 4 grupy usług. Pierwsza to jest teraz nowa rodzina usług Entra ID, to na pewno słyszałeś, czyli zmieniona nowa nazwa dla Azure Active Directory, aby po prostu nie mylić. Takie było podobno tutaj pomysł Microsoftu, bo często wiesz, jak rozmawialiśmy z klientem, pytamy się, czy mają Państwo Azure Active Directory. Oczywiście mamy. No i nam pokazują, wchodzą, tak. Tam stoi sobie maszynka albo stoi strona, proszę, to jest nasz Azure. Także z jednej strony rozumiem oczywiście ten kierunek vendora i dlatego powstała teraz ta właśnie rodzina usług Entra ID. Łyk wody, bo to rzeczywiście jednak mówienie z Tobą, Maciek, widzę, że mocno... Ja milczę. Czy Ty słyszysz, że ja milczę? To jest coś, wiesz, ja Ci wysłuchuję, mój drogi, więc proszę, scena jest Twoja, no Entera, bo mnie właśnie ciekawi ta zmiana, bo ona jest dla takich starych, zmurszałych specjalistów jak ja jest trudna do przeżycia, ale dla nowo wchodzących faktycznie powiedzmy rodzina Active Directory, że tak powiem, jest śmierdzi rozkładem raczej dla młodych, młodocianych przedstawicieli nowoczesnego IT, a Entera będzie nowym czymś, nie będzie się im automatycznie kojarzyć z czymś, co żyło w on-premie, nie?
Tak, no to jest też, tak jak mówisz, rzeczywiście z tym powiązane częściowo. No, Entra ID generalnie, tak jak mówisz, po pierwsze to jest nowa nazwa, po drugie ona zawiera w sobie wszystkie usługi związane z Identity. Więc nie mamy, tak jak było wcześniej, nie mamy Azure ID B2B, nie mamy Azure ID B2C. Teraz to jest po prostu Entra ID. Wszystko jest po prostu podpięte pod tą konkretną usługę i to jest ta pierwsza grupa usług, którą dostarczamy. Tam są rzeczy związane z zabezpieczaniem właśnie dostępu do naszych identity, teraz szukam polskiego słowa, tożsamości, więc właśnie rzeczy związane z uwierzytelnieniem, z autoryzacją, 2FA, MFA, wszystkie te rzeczy, one tam są conditional access policies, więc to fajnie spina się naprawdę od tej strony, że nie wiem, czy kojarzysz Zero Trust Security Model, który często nie da się też nie kojarzyć. Coś jak Digital Transformation to ta sama klasa hype'u, ale dokładnie. Idea słuszna, nie? Idea słuszna. Trudna, ale słuszna. Trudna, tak, słuszna. Ale to jest jednak ta transformacja, która się wydarzyła, ja bym powiedział, w obecnym czasie, czyli ja nie mówię, że odejście od on-prema, natomiast rozszerzenie tak jakby środowiska każdej prawie firmy jeszcze o tą część chmurową, prawda? No i teraz zdecydowanie, pozwól, że ci wejdę słowo, bo to też chodzi o to, że jakby nie ma jednego narzędzia dobrego do wszystkiego. Ja powtarzam to jako mantrę od dziesięcioleci już, że można wkrętarką wbijać gwoździe, nie? No ale generalnie wymyślono tego młotek, nie? I na odwrót, nie? Wkręty się też można młotkiem wbijać, tylko po co, skoro jest wkrętarka, nie? Ja myślę, że tutaj idea takiego, ja to nazywam multicloudem typowo, to znaczy nie hybrydą, bo powiedzmy mam tu pewien taki dysonans poznawczy i definicyjny, który gdzieś tam zawsze zderzam z ludźmi, z którymi rozmawiam, bo hybryda jest dla mnie tym samym control plane'em rozciągniętym w dwa miejsca, a multi-cloud to są dwa zupełnie różne control plane'y. Ja tak rozdzielam to sobie w głowie. Wydaje mi się to po prostu bardziej logiczne i kiedy ma się M365, a większość organizacji ma M365, tak. I jakieś zaszłości, czy to w open, powiedzmy w on-premie tak zwanym u siebie w serwerowniach, czy też nawet u innego dostawcy cloudowego, powiedzmy nie wiem w AWS-ie, to ma się multi-clouda. I to wcale nie jest proste, bo głównym elementem jest identity, czyli właśnie ta tożsamość. Jakby można gadać o sieci, można gadać o tysiącach różnych rzeczy. Naprawdę sieci mogą być rozdzielne, to się wszystko jeszcze da ogarnąć, ale tożsamość jak jest rozdzielna, to jest to droga przez straszną mękę i ktoś, kto to robił, wie doskonale, że jak masz dwa miejsca, gdzie masz dwa hasła i masz dwóch użytkowników, to masz dwa razy więcej etykietów do helpdesku, bo dokładnie wszyscy tak zapomną. Nie? Dokładnie także tak. Ta tożsamość i Entra ID, Azure AD, czy tam wcześniej powiedzmy to takie dziwne hybrydowe rozwiązanie pomiędzy Active Directory w on-premie versus Active Directory w chmurze, to stało się pewnego rodzaju standardem jednak, no bo niewiele firm ma inne nośniki tożsamości niż Active Directory. Jak ktoś ma, bardzo mi przykro, że musieliście pójść tą ścieżką, nie? No, ale wracając do tego, no i mając tą tożsamość rozciągniętą w multicloudzie, rozciągniętą potencjalnie w hybrydzie, rozumiem, że to teraz dzięki tej unifikacji nazw, ale też produktów stało się komplementarne, tak? To jest coś, co już można powiedzieć, że kupujesz to i już. Nie musisz się później tam rozważać, czy to business to customer, czy business to business, tylko jest to Entra ID. Jest Entra ID, Entra ID. Powiedziałbym i tak i nie, no bo jednak dalej, Maciek, to są różne typy użytkowników, które chcesz mieć u siebie w organizacji, więc może akurat te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, nie znikły. Natomiast one są jednak bardziej skupione i Microsoft też bardziej jednak, rozwija różne sposoby uwierzytelniania właśnie tych różnego rodzaju użytkowników, czy to właśnie takich, nazwijmy to, wewnętrznych, czy też właśnie tego typu business to business, czyli takich twoich partnerów, czy może już taki bardziej commercial, gdzie rzeczywiście tworzysz, nie wiem, jakąś aplikację i chcesz właśnie, aby oni uwierzytelniali się w oparciu o właśnie twojego tenanta Entra ID, o jakieś tam konkretne konta albo o jakieś konta typu social, prawda? Gmail, Facebook, LinkedIn. Czyli SSO wyniesione w, powiedzmy, trzeciego dostawcę tożsamości.
Dokładnie tak. Dokładnie nie tak. wiem, czy bym się chciał wynieść do Facebooka czy do Google'a z danymi tożsamości firmy. To jest dla mnie wątpliwa przyjemność. Nie wiem, bo jak są odważni, wspaniale, bardzo się cieszę. Jeszcze powiedzmy, jakbym miał collaboration z Google'a potencjalnie, czyli ten G Suite, tak, cały, powiedzmy komercyjny, no to ma jeszcze jakiś sens, bo jest tam jakiś fragment tożsamości i faktycznie, nie wiem, czy się tu zgodzisz ze mną, ale co do zasady, jak myślę o use case'ach z poprzednich lat, to raczej tożsamość trzymasz w miejscu, gdzie masz collaboration, bo tam wchodzą pierwotnie ludzie. Nie? No wiadomo, każdy sprawdzi maila, nie? Każdy ma kalendarz i te znienawidzone spotkania od 8 do 17, nie? Codziennie, pełnym ciągiem. Nie? Tak. Więc on się już tam autoryzuje. Nie? I te collaboration, o których pierwotnie mówiliśmy. Uwierzytelnia, dokładnie. I on się tam uwierzytelnia i tak naprawdę rozpoczyna tą przygodę z enterprise'em całym, z tą całą częścią związaną z przedsiębiorstwem od strony tego pakietu collaboration. Czyli to, co mówiłeś na początku, Office 365, powiedzmy ówczesny, który był tym pakietem collaboration typowo, on był tym wstępem, gdzie budowałeś w zasadzie całą bazę swoich użytkowników i następnie odwracasz się w prawo, no i możesz iść w stronę enterprise'u, rozumiem, czyli głębokiej jakiejś autoryzacji systemów on-premowych, systemów multicloudowych, ale wydaje się, że też jeszcze masz możliwość tutaj autoryzacji się na zewnątrz, to znaczy to ciągle możesz w jakiś sposób parować ze swoimi partnerami, nie? Tak, ale to jest właśnie to, co powiedziałeś, ważne, Maciek, bo jednak tu są też jakby 3 różne modele tej tożsamości użytkownika. Masz taką tak jakby kompletnie wewnętrzną, gdzie używasz Entra ID, używasz tej usługi, tam tworzysz te konta, tam robisz właśnie wszystko, żeby je zabezpieczyć i to jest tak jakby wewnątrz twojej organizacji. Później masz Azure B2B, gdzie głównie tą tożsamość wykorzystujesz do pracy z twoimi partnerami, czyli na przykład powiedzmy, ja mam swoją firmę, ty masz swoją organizację, ufamy sobie jako organizację, w związku z tym w momencie, gdy chcę dać ci dostęp do moich zasobów, nie tworzę ci dodatkowego konta, nie każę twoim pracownikom pamiętać nowego dodatkowego hasła, po prostu w oparciu o konto w twoim tenancie Entra ID tworzę ci konto gościa, i dalej uwierzytelniam cię naprzeciwko twojego Entra ID, natomiast polityki bezpieczeństwa są moje. Już to jest taki model B2B, tak. Natomiast wiesz, model B2C to jest raczej jednak w momencie, gdy pracujesz nie z partnerem, ale bardziej z takimi użytkownikami indywidualnymi, dokładnie. Dlatego wiesz, tutaj w tym momencie chcesz na przykład pozbyć się tej konieczności, żeby oni musieli się rejestrować gdzieś wewnątrz twojego tenanta. Okej, wtedy użycie Google'a, Facebooka jest faktycznie świetne, bo większość klientów gdzieś tam tą tożsamość swoją mniej lub bardziej dba o nią, ale utrzymuje na pewno, nie? Tak, no i też pozbywasz się tego takiego, wiesz, obowiązku, żeby jednak musieli tworzyć te konta, ty musisz pamiętać hasło, dbać. Cokolwiek, nie, prawda? To jest koszmar. Nie, ja uważam, że hasło to jest koszmar, nie? Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy na Evolutioncastie, że no to jest koszmar, nie? Natomiast wracając dalej, no powiedzmy, masz tą część dotyczącą tożsamości, ale czy coś jeszcze? No bo mamy collaboration, tożsamość, nie? Co tam tak, mamy collaboration, mamy tożsamość. Druga grupa, jak już idziemy przez Zero Trust Model, bo zawsze zaczynamy od endpointów, od identity właśnie, później mamy endpointy, czyli właśnie urządzenia i tu mamy całą rodzinę Intune'a, gdzie masz zarówno platformę do zarządzania urządzeniami MDM, jak i do zarządzania aplikacjami, platformę mamową, więc tutaj jesteś w stanie zarządzać wszystkimi typami urządzeń końcowych i podkreślam urządzeń końcowych, nie mówimy tu o serwerach. Tu jesteśmy jednak dalej tak jakby w sferze EUC, End User Computing, czyli możemy zarządzać Windowsem, Maciem, Linuxem, Chromebookami i wszystkimi mobilnymi systemami tak naprawdę. Nawet w mojej wcześniejszej organizacji mieliśmy pomysł, żeby zarządzać Intune'em takimi skanerami, wiesz, które są używane w magazynach, to się chyba Zebra nazywa, jeśli dobrze pamiętam, bo one też są oparte o Androida, więc generalnie mnóstwo urządzeń takich IoT, które gdzieś ma jakiegoś budowanego na przykład Androida czy coś takiego podobnego, można nawet zarządzać Intune'em, więc to jest taka dosyć duża grupa. I to jest MDM pewnego rodzaju, nie? To jest MDM i mam naraz, tak, także kupujesz jedną licencję, która jest częścią tego pakietu Microsoft 365, masz dostęp do tego.
może dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo trzeba sobie uzmysłowić, że jeżeli kupujesz sobie jakąś licencję M365, to ona nie ma w sobie tylko Office'a i Exchange'a i daj Boże kalendarza, nie? Tylko tam jest generalnie dużo rzeczy, o których prawdopodobnie nie macie pojęcia, a za nie płacicie. Czyli nie są za darmo, ale są w cenie. I teraz różne pakiety mają oczywiście różny zestaw tych licencji, nie? To odsyłam oczywiście do stron Microsoftu, żeby sobie zobaczyć. No ale też warto popatrzeć na to, jak się już ma licencję, bo ja uważam, że to, co odkryliśmy w ostatnich latach, co nas zaskoczyło niezwykle, jest to, że klienci mają po prostu jakieś wypasione licencje, bo Prezio chciał mieć dużo terabajtów, nie? I okazuje się, że mają szereg właśnie tych funkcjonalności poza tożsamością, bezpieczeństwo, nie? Czyli ta część bezpieczeństwo, zarządzanie tymi końcówkami i tak dalej, nie? Tak. I to mi się wydaje istotne. To jest bardzo częsty scenariusz, przyznam szczerze, Maciek, gdzie właśnie tak jak mówisz, mnóstwo organizacji ma podpisane umowy typu Enterprise Agreement i w ramach tych umów mają właśnie licencje typu E3 albo E5 i oprócz tego mają dalej taki cały stack takich różnych, już nie powiem, że third party solutions, ale po prostu rozwiązań od innych właśnie dostawców. I nawet tutaj z twojego podwórka dobrym przykładem jest, że często właśnie firmy mają E3, E5 i mają też AirWatcha. Z różnych powodów. I by the way też z twojego, że tak powiem, może ogródka temat, też myślę, że właśnie po tym, co się ostatnio stało z VMware'em, z całym tym przejęciem, tak, Broadcomem, teraz prawdopodobnie od sprzedażu tej działki EUC do firmy KKR, czy... Tak, 3 razy K. Czy tam 2 razy, ja nie pamiętam. Ja tak, to jest jedna rzecz, wiesz, to jest EUC, zapamiętać. ale też ja myślę, że tu też trzeba dotknąć tematu równie ważnego, to znaczy Carbon Black, który staje się częścią Symonteka, jest to już potwierdzone i to też jest element, który gdzieś tam był pewnego rodzaju EDR-em, który też w tej rodzinie Intune'owej jest przecież. Oczywiście w pełnej licencji, nie? No bo znowu też zwróćcie uwagę nasi słodcy widzowie, słuchacze, że jak przeczytacie sobie, co macie w licencji E5, to się okaże, że ona zasypuje wam różnych softów sporo i czasami może warto spojrzeć po prostu, czy dalej potrzebujecie antywirusa, czy EDR-a, nie? I myślę, że to jest klucz, nie? Tak, tym bardziej, że właśnie tak jak powiedziałeś, tą trzecią dużą grupą rozwiązań, która jest dostępna w ramach Microsoft 365, to jest właśnie teraz tak ładnie nazwana grupa usług Microsoft Defender XDR. Właśnie teraz właśnie ładnie nazywa nieszczęśliwie, że to Defender nazwali. To tak samo jak Forefront był taki piękny produkt, który zginął dzięki Bogu, nie? No Defender też nie kojarzy się dobrze, ale czym jest? Właśnie jakbyś mógł powiedzieć, co się mieści w tej nieszczęśliwej nazwie, bo to są w sumie nowe produkty, nie? Znaczy to są nowe i stare produkty, bo tak naprawdę niektóre z nich miały zmieniane nazwy w międzyczasie, więc generalnie Defender w tym momencie to jest zestaw 5 takich głównych usług. Mamy Defender for Identity, to jest dawne takie ATP, które pozwala nam na monitorowanie wszystkiego, co się dzieje z naszą tożsamością w środowisku on-premise. I to jest ciekawe, że Microsoft nie tylko wspiera tą część chmurową, ale mamy też centralnie dedykowane narzędzie do ochrony tożsamości w swoim środowisku on-premise, w Active Directory. To jest bardzo fajne narzędzie, które się fajnie właśnie później integruje z Sentinelem i z wszystkimi innymi usługami, które tam mamy, wiesz, od Microsoftu. Mamy Defender for Office 365. To jest chyba jeden z najczęściej używanych tak jakby rozwiązań z tej grupy Defender, czyli tu mamy email protection, wszystkie rzeczy związane z malwarem, phishingiem. Przyznam szczerze, że tutaj najczęściej pewnie głównie 3 używane rozwiązania na świecie to jest Defender for Office 365, Ironport i Proofpoint. Więc tutaj jest rzeczywiście dosyć duża walka i konkurencja. Natomiast tak jak mówię, to jest dalej w ramach naszej licencji Microsoft 365. Dokładnie. Po prostu trzeba na to spojrzeć z tej perspektywy, że dostajemy to w cenie, którą już zapłaciliśmy. I należałoby się zastanowić, czy aktualnie posiadane rzeczy, które to realizują, mogą być w jakimś stopniu lepsze. Ja nie mówię, że trzeba z nich rezygnować, ale należy się zastanowić, czy może te funkcje dałoby się przełożyć, nie, na to coś, albo nawet poświęcając pewną część, no bo to tak naprawdę w pewnym stopniu 2 razy płacimy już za coś. Nie? Tak.
Tak, zwłaszcza to może być bardzo ważny punkt w przypadku, gdy jesteśmy średnią i małą organizacją. No bo wiadomo, duże organizacje typu Enterprise mają odpowiednie budżety, fundusze mogą sobie na to pozwolić. Czasami wiadomo, są też rozwiązania, które będą lepiej działały, nie wiem, w Ironporcie, w Proofpoincie. Niektórzy są po prostu tego przyzwyczajeni, no bo nie oszukujmy się, w działach IT pracują czasami już tacy bardzo doświadczeni ludzie, którzy są przyzwyczajeni do pewnego typu rozwiązań, wiedzą jak to działa, nie chcą przechodzić na nowe rozwiązanie. Co też oczywiście jest zrozumiałe od strony biznesowej, prawda? Nie zawsze patrzymy na to tylko od strony technologicznej czy tam technicznej. No ważne jest też, żeby jednak organizacja działała stabilnie. Ale tak jak mówisz, te rozwiązania tam są, więc czasami warto rzeczywiście spojrzeć, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy firmy i organizacje tną koszty, czy to zwalniając pracowników, czy to próbując ograniczać właśnie jakieś koszty związane z licencjami, z usługami, to może być dobry kierunek, żeby właśnie nie musieć zwalniać ludzi. Może uda się ograniczyć koszty softu, nie? Dokładnie tak. Security and User Protection, w ogóle end user, to jest ta część powiedzmy intune'owa. Wspomniałeś też o Sentinelu. Co to jest Sentinel? Jakbyś powiedział tutaj naszym słuchaczom? Sentinel to być może jest jedno z już bardziej popularnych rozwiązań, bym powiedział, na rynku, czyli to jest rozwiązanie klasy SIEM. Security and Event Management. Zawsze mam problem z rozszerzeniem tego skrótu. Natomiast generalnie chodzi o to, od mojej strony, z jednej strony jest to rozwiązanie typu SIEM, ale jest to też rozwiązanie typu SOAR, czyli automatyzacja takich odpowiedzi na różnego rodzaju zdarzenia, incydenty, które się dzieją w naszym środowisku, czyli Security Orchestration Automated Response, coś takiego. Ładny angielski skrót. Generalnie chodzi, wiadomo, o taką automatyzację, czyli z jednej strony zbieramy wszystkie możliwe logi z różnych środowisk i myślę, że to jest też ważne. To jest rozwiązanie takie same jak Splunk, Rabbit 7 się chyba nazywa to rozwiązanie od IBM, zawsze mam problem. Natomiast Splunk jest, myślę, takim dobrym właśnie tutaj odpowiednikiem Sentinela i też jak rozmawiam często z kolegami, to też jest kolejna taka może konkurencja na rynku pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami. Czyli z jednej strony wpadają nam te zdarzenia zewsząd, czy to są, nie wiem, różnego rodzaju antywirusy, czy inne usługi działające w chmurze, Google, AWS, Microsoft, cokolwiek. I w oparciu o to budujemy nasze konkretne akcje, które się mogą wykonywać w oparciu o te konkretne sygnały, czyli tak zwane playbooki. To jest, myślę, w obecnym czasie chyba jeden z podstawowych narzędzi, które używają zespoły SOC-owe, prawda? Najlepszy sposób, żeby monitorować, mieć kontrolę nad całym naszym środowiskiem. Jeszcze raz nawiążę do Zero Trust. To jest dokładnie esencja tego, co powinniśmy mieć w takiej warstwie network i infrastructure. Ja je często łączę, bo to jednak musimy wiedzieć, co się tam dzieje. To się też ładnie łączy z wszystkimi pozostałymi warstwami Zero Trust Security modelu. Także... Powiedz mi, to też zbiera jakby logi i eventy z on-prema? Też może, oczywiście. No to jest na końcu agregator, więc wszystko zależy od tego, co chcemy monitorować, co chcemy synchronizować. No podobnie jak Splunk, więc mówię, no tutaj są dość szerokie możliwości. No Microsoft sam wykorzystuje to narzędzie do monitorowania swoich data center, prawda? Więc to też jest tak jakby dodatkowy plus. To nie jest tylko sam, że tak powiem, vendor, który produkuje to narzędzie, oni je aktywnie używają. Być może to słyszałeś, Maciek. No Microsoft razem chyba z Cisco i Googlem, Amazonem to w tym momencie jeden z największych dostarczycieli takich usług security i przez to, że mają, gdzieś to czytałem, 65 miliardów sygnałów na minutę, chyba, które zbierają ze wszystkich urządzeń, którymi zarządzają w jakiś tam sposób. Zupełnie mnie to nie dziwi, wiesz, Paweł, dlatego że kiedyś zaskoczony byłem, przyznam się, kiedy czytałem o tym, kto jest największym odbiorcą kamer cyfrowych na świecie, nie? W sensie, kto najwięcej ich zużywa. To był Nissan, dlatego że oni na samochodzie montowali 16 kamer, więc średnio na jednym samochodzie lądowało tyle kamer i tyle czujników, że stali się największym konsumentem, powiedzmy tam, cyfrowych aparatów, nie? Wtedy, wówczas, kiedy ten systemy dopiero wchodziły. Oni mieli wtedy ten system 361 dookoła samochodu, no i największym odbiorcą, więc nie dziwi mnie zupełnie, że dostawcy akurat agregacji w środowiskach tak ogromnych i skonsolidowanych jak środowiska cloudowe, to właśnie ci w zasadzie hyperskalerzy
Mieliśmy collaboration, mieliśmy pewnego rodzaju tożsamość, mieliśmy usługi security budowane wokół tego. Co jeszcze mieszka w M365? Tak, no, żeby skończyć Defendera, mamy tam jeszcze dwa rozwiązania, czyli Defender for Endpoint, rozwiązanie typu XDR i DR, wiadomo, na końcówki zarówno klienckie, jak i serwerowe. I żeby skończyć, to jest Defender for Cloud Apps, to takie główne, bo Microsoft ma oczywiście więcej tych rozwiązań, ale nie chcę wchodzić tutaj już w szczegóły. Więc to jest rzeczywiście ta klasa Defender. I ostatnia klasa, którą ja tak nazywam, taka grupa, to jest związana właśnie z Information Protection and Compliance. Ona się tak ładnie nazywa teraz Microsoft Purview. I przyznam się szczerze, że obecnie... Purystycznie mówisz. Nazwa jest ciekawa. Nie wiem do końca, kto ją wymyślił. Natomiast przyznam się szczerze, że w tym momencie widzimy taki bardzo mocny hype na rynku związany z Purview. A jest on powiązany z trendem znowu na rynku powiązanym z AI, Generative AI i z Copilotem. Bo rozwiązania Purview pozwalają nam właśnie na klasyfikowanie danych, na ich tagowanie, klasyfikację poprzez różnego rodzaju tam właśnie znaczniki, a później możemy do tych znaczników na przykład stworzyć konkretne polityki, tak zwane data loss prevention, które pozwalają nam przeciwdziałać wypłynięciu na przykład danych z naszego środowiska, więc tak jak mówię, dla mnie w tym momencie Microsoft 365 to jest taka komplementarna platforma, gdzie rzeczywiście można by używać tylko tych rozwiązań i nie mówię, że w 100%, wiadomo, nikt nie jest w stanie, żaden dostawca nie jest w stanie zbudować takiego ekosystemu, żeby pokryć wszystkie może wymagania, natomiast co najmniej takich 70-80% jesteśmy pokryć, może nawet 90% jesteśmy w stanie pokryć wymagania zarówno biznesowe, techniczne, wymagania bezpieczeństwa odnośnie naszego środowiska. I to jest częsty model właśnie dla małych i średnich firm, gdzie oni skupiają się tylko na jednym vendorze. Dokładnie, jedna rzecz to, ale zauważ, że Office 365 mimo wszystko jest u największych. Ja myślę, że warto tu powiedzieć dlaczego, bo to, co powiedzieliśmy o tych trzech elementach, one są powiedzmy takim fundamentem, nie? Na którym myślę, że kolejne rodziny usług Microsoft 365 grają wysoką rolę, bo myślę, że warto tu powiedzieć, że to nie tylko wsparcie back-office'u, bezpieczeństwa, tożsamości, ale przede wszystkim M365 to są warstwy rozszerzenia możliwości biznesowych, bym tak to nazwał. Choćby Power BI, nie? Choćby kolejne rzeczy, o których teraz jakbyś chwilę poopowiadał. Co tam umożliwia naszemu biznesowi działać lepiej? No bo tam to pozwala działać, nie? A jest druga strona, która pozwala działać lepiej. No i to jest ciekawe według mnie niezwykle. To jest właśnie ciekawe. Ja bym tutaj dodał jeszcze, Maciek, to, co się dzieje na rynku, czyli ten wpływ sztucznej inteligencji, AI-a. Bo tutaj właśnie widzimy też coraz większe wsparcie tych rozwiązań Copilota, no trzeba to nazwać po prostu już bezpośrednio, na działanie firmy, na to, jak pracują nasi koledzy, nasze koleżanki. W ogóle pozdrawiamy z okazji Dnia Kobiet, który już tak. Minie, jak to opublikujemy, ale dzisiaj nagrywamy w Dniu Kobiet, więc pozdrowienia serdecznie. Tak, także to jest jak najbardziej właśnie ten kierunek, o którym mówisz, gdzie oprócz samych tych usług mamy też dostęp do danych. I tutaj Microsoft, tak jak być może niektórzy wiedzą, niektórzy nie ma, 3 główne chmury. Mamy Azure'a, którego zostawmy, to jest rzeczywiście duży combine, duża platforma, gdzie możemy zrobić wiele. Może nie jest tak używana przez biznes. Później mamy Microsoft 365, później mamy tą chmurę rzeczywiście, u nas ma biznesową. Bo dla mnie Dynamics 365 to jest właśnie to, co zawiera w sobie te wszystkie rzeczy związane z takim CRM-em, z rzeczami związanymi z takim właśnie ERP-em. To jest obsługa biznesu, obsługa naszych klientów, to jest właśnie zarządzanie danymi biznesowymi bezpośrednio. Tak jak powiedziałeś, mam tutaj dostęp teraz przez Power BI'a i będziemy mieć coraz większy dostęp przez Copilota, co też ułatwi znacznie dostęp do tych danych dla ludzi biznesowych. Rozumiem, czyli dlatego Purview, dobrze to nazywam, tak, jest przydatnym elementem, bo jeżeli dostarczasz Copilotowi swoją infrastrukturę w postaci danych, infrastrukturę danych, o tym mówię, gdzie masz tysiące dokumentów, nie wiem, to możesz, rozumiem, tym Purview zaznaczyć nie dla ciebie OpenAI.
Nie. Tego nie analizujemy i nie odpowiadamy w czacie, a jaki jest ten bonusik prezesa, nie? No bo rozumiem, że inaczej ona by żarła wszystkie dane jako trawienie, no bo nie miałaby tych tak zwanych granic, prawda, ustalonych. I Purview możemy ustalić granice dla Copilota, żeby pracował na danych, które uważamy, że mogą się przydać do modelu wewnątrzfirmowego. Okay. Tak, Purview generalnie mam parę różnych usług, które można wykorzystać, ale tak jak wspomniałeś, Maciek, ma też rzeczy, które pozwalają na takie ograniczenie, do jakich tematów nie powinniśmy na przykład próbować rzeczywiście generować za pomocą Copilota. Byłoby niezręcznie HR-owe tematy generować Copilotem, a można by w sumie, jeżeli byśmy mu dali dane, nie? No bo to tak naprawdę my decydujemy jako ktoś, kto zasila model, czym my go będziemy zasilać, nie? Dokładnie. Zdecydowanie. Rozumiem. Czyli rozumiem, ta komplementarność się znowu przelewa, czyli te, powiedzmy, usługi rozszerzenia możliwości biznesowych, o których powiedziałeś. Powiedzmy Dynamics, mimo mojej szczerej miłości do M365, do Dynamicsa, moja miłość jest jak do takiego dziecka, które nie spełniło takiego wyobrażenia swoich rodziców, nie? Wyobrażenia swoich rodziców. To pozostawmy to. Myślę, że możemy przemilczeć część Dynamicsową, aczkolwiek część Power BI-ową, czyli Turbo Excelo Accessa dla biznesu z low code, czyli świat zatoczył koło, nie? Moim zdaniem piękne. Czyli kiedyś laliśmy z gości, którzy robili aplikacje w Accessie, nie? I mówiliśmy, co za typy, nie? W ogóle co za wiocha, nie? Później się to wszystko przepisywało na gigantyczne systemy oparte na C-Sharpie, whatever, tam jakichś bazach danych, nie? A teraz znowu wracamy do low code, nie? Czyli zrobimy taki Access Turbo z Excelem dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o programowaniu, czytaj Power BI. I to jest, myślę, produkt, który niesamowicie podkręca możliwości biznesowe, bo daje możliwości analizy danych dla ludzi, którzy o tym nie mają żadnego pojęcia. Dokładnie. Ale wiedzą, jak chcą, żeby raport wyglądał. To jest totalny produkt. Tak, ale tak jak mówisz, Maciek, no właśnie na tym polega sztuczna inteligencja, na tym polega całe rozwiązanie Copilot i to jest rodzina usług jeszcze raz. To jest w ogóle rozmowa na innym spotkaniu, zakładam. Natomiast właśnie głównie o to chodzi, żeby zwykli użytkownicy, przepraszam, że to tak użyłam, ale osoby, które po prostu pracują na swoich stanowiskach biznesowych, niekoniecznie mają wiedzę, tak jak powiedziałeś, czy to taką wiedzę techniczną, nie potrafią zadać jakby konkretnego zapytania do bazy danych, po to właśnie stworzono Copiloty i tych Copilotów jest coraz więcej i niektóre z nich też będą pomagały w analizie danych. Więc ja też tutaj widzę taką wizję Microsoftu, gdzie oni rzeczywiście przez to, że mamy dostęp do wszystkich danych, bo mamy collaboration, mamy nasze urządzenia, mamy wszystko, na koniec mamy AI, który nam pomaga, spinamy komplementarnie. Wydaje mi się, to jest tylko moja osobista opinia, że na rynku nie ma takiego dostawcy, który w ten sposób by dostarczał wszystkie rzeczy. Ponieważ nie w sposób produktowy, nie? Bo na pewno analizy, mimo wszystko, może nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale uważam, że dane są po to, żeby je analizować, więc myślę, że są firmy, które je analizują bardzo głęboko, aczkolwiek nie udostępniają tych interfejsów dla użytkownika końcowego. Może tak to nazwijmy. Dobrze, ale Copilot. Poczekaj, zostawmy go na koniec, dobra? Bo o tym będziemy, bo to jest gorący temat, ja bym chciał chwilę jeszcze o nim porozmawiać, ale chciałbym jeszcze chwilkę pogadać z Tobą, o ile możemy, na temat właśnie aplikacji około biznesowych. No bo jakby Power BI to jedno, Dynamics to drugie, nie? Ale pytanie, czy mamy, słuchaj, jeszcze jakieś aplikacje, bo tam mamy różne takie ala wewnętrzne społeczności, takie specyficzne rzeczy. Tak, ale to już o tym wspomniałeś, Maciek, prawda? Cała platforma Power Platform, cała grupa rozwiązań Power Platform, prawda? Czyli no code, low code. Ludzie to ładnie nazywają demokratyzacją kodowania dla zwykłych użytkowników, gdzie rzeczywiście możesz sam w końcu tworzyć pewnego rodzaju procesy, zautomatyzowane procesy, bez konieczności pisania tego. Pracujesz sobie na bloczkach. Pamiętasz, kiedyś był taki język programowania z żółwikiem, zapomniałem jak on się nazywał, gdzie też przekładałeś sobie bloczki. Tak. Eli się to chyba nazywało. Kurczę, już nie pamiętam właśnie, ale ja na początku jak chodziła Power Platforma, tak to sobie rozumiałem, że robię sobie bloczki. Słuchaj, to działa. Dużo osób wieszczyło temu śmierć, natomiast to jest wprost przeciwnie. Power Platforma żyje, rozwija się coraz lepiej i co się okazuje, niedługo będzie pozwalała na rozwijanie
usług, czy tam możliwości Copilota poprzez różne tam customowe rozwiązania, które będziemy budować. Więc myślę, że to jest przyszłość i w tym kierunku będziemy szli. Zresztą prezes NVIDIA już powiedział, że z czym się nie zgadzam osobiście, że nie powinniśmy się już uczyć kodowania, tylko właśnie powinniśmy korzystać z takich modeli AI. Więc zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że jak to się mówi, jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Na jego miejscu powiedziałbym dokładnie to samo, nie? Natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno będzie miejsce dla wszystkich. Paweł, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Copilota poruszymy przy kolejnych, myślę, odsłonach naszych rozmów, bo temat jest duży i nie wyrobimy się w te parę minut. Ważne jest to, żeby, ja tak podsumuję z swojej strony, bym chciał też parę słów od Ciebie. Przede wszystkim spójrzmy na to, co już mamy, bo możecie się zaskoczyć, że macie aż tyle i już za to zapłaciliście. To jest moja rzecz. Wniosek z poprzednich lat, który gdzieś tam widzimy u klientów. A druga rzecz, nie bójmy się poświęcenia jednej funkcjonalności dla osiągnięcia pewnego rodzaju komplementarności. Bo po N latach w IT mogę Wam szczerze powiedzieć, że największy problem jest z integracją. Jeżeli ktoś to zrobił za Was, poświęcając jedną czy dwie funkcje biznesowe, które są tak zwanym po polsku corner case'em, nie? To może życie będzie dla Was o wiele prostsze. To widzimy w doświadczeniach naszych klientów. A co Ty masz, Pawle, do podsumowania dla naszych widzów, słuchaczy? Ja też się zgadzam z Tobą, że osiągnięcie takiej synergii, jeśli chodzi właśnie o takie portfolio naszych usług, jest korzystne. Wiem, że dużo organizacji boi się takiego vendor locka, prawda? Czyli rzeczywiście już jesteśmy zależni od konkretnego jednego vendora. Nie mamy takiej pozycji na przykład chociażby negocjacyjnej, gdy chcemy przedłużyć umowę. No nie za bardzo jesteśmy tutaj w stanie nawet, negocjować jakieś ceny czy cokolwiek. Więc tak jak mówię, nic nie jest czarno-białe niestety. Natomiast zgadzam się z Twoim podejściem, Maciek, że na koniec, w momencie, gdy mamy mnóstwo rozwiązań od różnych vendorów, trzeba to jakoś złączyć. I to też często właśnie kosztuje po prostu hektotony i kilo złotówki, czy tam kilo dolary po prostu w pracy ludzkiej. Warto to rozważyć po prostu. Słuchajcie, dziękuję pięknie. Pawle, dziękuję Ci ślicznie za udział w Evolutioncastie numer 36. A Was wszystkich zapraszam znowu za kilka tygodni. Wrócimy w stosownym momencie. Tymczasem miłej wiosny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Cześć.